Dzień dobry. Dawno nie było nic na naszym stole z działu oświetlenia. Tym razem będzie to oświetlenie bardziej fotograficzne niż do takich survivalowych jakichś wypadów. Mamy tutaj Ulanzi VL119. Miecz świetlny. Tak jest. Bardzo przydatna rzecz, jeśli chodzi o fotografię czy o wideo filmowanie. Co mamy jeszcze w opakowaniu? Mamy przewód USB na USB-C. Tutaj już raczej jesteście, myślę, że również do tego przyzwyczajeni. Większe prądy ładowania, szybciej można to naładować i o to chodzi. No i jest oczywiście taka malutka instrukcja. No, tu już by się przydały okulary dla mnie, ale myślę, że sobie poradzę. Jest tutaj również z tyłu cały opis, jeśli chodzi o parametry techniczne. To też ważna rzecz i myślę, że na tym się skupimy. I już tutaj jedną rzecz bardzo ważną powiedziałem, czyli mówiłem o tym, że jest to ładowane przez ten przewód USB, czyli jest tutaj wbudowany akumulator 2000 mAh. Daje to możliwość pracy przy maksymalnym natężeniu oświetlenia około 70 minut. Czas ładowania 2 godziny. No i dobra, i mamy tutaj ten nasz cały panel kontrolny. Widzicie, tutaj są 4 przyciski, jest wyświetlacz. Tutaj mamy włącznik, wyłącznik, mamy port ładowania. Tutaj mamy jeszcze możliwość podłączenia tego na smycz, a z dołu również możliwość przykręcenia do tego przez gwint statywowy. I to sobie od razu tutaj zrobię może. Przykręcamy. I wtedy możemy to ładować do statywu. Ja tutaj sobie skorzystam z takiego bardzo małego, ale bardzo porządnego statywu. Sobie go rozłożymy tak szeroko. On wtedy jest naprawdę bardzo stabilny. I teraz możemy tutaj już ładować nasz miecz. Głowica kulowa. Możemy sobie to zmienić, tak żebyście Wy również widzieli. No i co? Włączamy w takim razie. Dobra. Jestem bardzo ciekaw, jak tutaj kamery się zachowają, bo nie testowałem tego wcześniej, więc zobaczymy, co się będzie działo. Najwyżej za chwilkę troszkę zmniejszę natężenie oświetlenia, żeby po prostu to nie raziło. Albo dobra, jeszcze na chwilkę wyłączymy i skupmy się tutaj na tych parametrach technicznych, czyli wbudowany akumulator 2000 mAh, temperatura barwowa oświetlenia 2500 do 9000 kelwinów. Jest to tak zrobione, że mamy tutaj 130 chyba 4 diody. Pogrupowane jest to na 3 grupy. Mamy 38 diod białych ciepłych, 38 diod białych zimnych i 38 diod RGB. I dzięki temu możemy sterować tutaj i temperaturą, i kolorami. No i oczywiście natężeniem oświetlenia również. Dobra, włączamy. Będąc w trybie RGB, możemy tutaj zmieniać hue, czyli będzie to zmiana koloru. Możemy przejść tutaj strzałką na saturation, czyli na nasycenie i wtedy zdejmujemy nasycenie tego koloru i możemy przejść również do ściemniania. Zdejmujemy ilość jak gdyby światła. No i tutaj zróbmy sobie teraz tak i znowu saturację dajmy mocniejszą. I teraz sobie przejdźmy tutaj przez to hue, przez różne kolory. Zobaczymy. Ja później zrobię troszeczkę może ciemniej, żebyście widzieli również, że te kolory są intensywne. Tutaj teraz kamera na pewno będzie wariować.
Dobrze, kolejny tryb jest to tryb scen. Mamy teraz tryb pulsujący. Przechodzimy tutaj i dajemy kolejny, czyli to są takie tryby, które możemy emitować jakieś różne kolory i tych trybów jest 20. Party, candle, TV i tak dalej. Tutaj są jakieś tam fajerwerki. 20 trybów to jest aż nadto, czyli to są takie tryby, które mają przypominać w oświetleniu jakąś scenę. No i przechodzimy do trzeciego trybu, czyli mamy tutaj CCT. Możemy tutaj zmieniać temperaturę barwową oraz natężenie, czyli teraz mamy na przykład 9000 kelwinów, czyli, zróbmy tutaj to najbardziej zimne, czyli 9000. Możemy również to dać jaśniej. Albo, jeszcze raz tutaj i minusem schodzimy w dół, żeby uzyskać kolor ciepły. Zobaczymy, jak to wygląda aż 2500, no to jest naprawdę żółty. No i mamy 2500. Także tak wygląda obsługa. Myślę, że to jest banalnie proste. Ja teraz troszeczkę tutaj w warsztacie przyciemniłem. Mamy oświetlenie z tej lampy. No i zobaczmy sobie tutaj z tymi trybami, co też uda nam się zrobić. Przejdźmy do tego niebieskiego światła, czyli teraz może jeszcze nawet zmniejszę natężenie. A tutaj przeszedłem na kolor, sorry. Trudno mi powiedzieć właśnie, jak to będzie widoczne, żebyście to zobaczyli naprawdę, że to światło faktycznie daje czadu. Nie wiem, może na przykład na mojej twarzy będzie to lepiej widoczne, to światło odbite, niż na bezpośrednio z kamery obraz. No i dobra, teraz przechodzimy do Hue, czyli do zmiany kąta, czyli teraz mamy żółte. Teraz przechodzimy w pomarańczowe. Przechodzimy do koloru czerwonego, czyli to jest kąt 0. No, na maksa czerwone. Jedziemy przez różowy. To też bardzo intensywny kolor. Później wchodzimy w takie jasne fiolety. I kolor niebieski. No, daje to naprawdę niesamowicie tutaj po oczach. I później wchodzimy oczywiście w pętlę. Dobra, tutaj mamy fajerwerki. Zobaczymy, jak to wygląda. I kolejny tryb to jest tryb lightning, czyli błyskawica. Fajerwerki, nie tutaj, dobra. Fire engine, ambulance, policja i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, lekki sprzęt, ponieważ tutaj również waga jest naprawdę niewielka, 202 gramy, więc biorąc to w rękę, to jest jak piórko, naprawdę. Bardzo, bardzo lekkie oświetlenie, ale że ma to wbudowany akumulator i możecie tym podziałać przeszło godzinę mobilnie, bo gdybyście chcieli zrobić stacjonarnie, no to oczywiście wtedy podpinacie tutaj przewód zasilania i możecie działać w tym nieskończoność, aż Wam się skończy zasilanie. Dobra, to wszystko na dzisiaj w takim razie. Myślę, że czasami będę tego używał. Jeszcze mam taki drugi podobny, żeby uzyskać właśnie takie dwukolorowe efekty do zdjęć. Link tradycyjnie w opisie. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!